Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Siemano widzowie Rise of Kingdom, z tej strony Optimus i zaczniemy sobie dzisiaj temat związany z aktualizacją 1.1.0, czyli pieśń Troi. Jeszcze chyba nie było informacji żadnej, ja na razie tylko patrzę z Discorda, mam tu przetłumaczone jak to mniej więcej ma wyglądać. No i omówmy sobie ogólnie tą aktualizację. Dokładnie 10 października zostanie wprowadzona, tam o godzinie 6 UTC, czyli na 8 rano, 3 godziny będzie przerwy, czy do 11 sobie nie zagramy, jak nie dłużej, ale jak znając Lilith będzie pewnie to dłużej, wykrzaczy się coś i tak dalej. Zupełnie nowa historia, sezon podboju pieśni Troi, weź udział w inauguracji treści pionierów tegorocznej historii kluczowej. Przed rozpoczęciem rejestracji do historii odbędzie się kilka wyzwań zapowiadających, czyli będziemy mieli cykl epicki, przeprowadzić grecką koalicję w jej kampanii na Morzu Egejskim, Egejskim. Pierwsze uderzenie, pożyć siłę nowego legendarnego dowódcy. O, czyli coś takiego jak tam z Ragnarem było, nie? Okej. Pierwsze uderzenie, pożyć siłę nowego legendarnego dowódcy. Starcie burz udowodni, że jesteś bohaterem na pełnym morzu. Quiz sojuszu, znowu. Kto jest najmądrzejszym gubernatorem ze wszystkich? Troja, wędrowiec świata, czyli tutaj mamy już ten 5. podpunkt, tak? Wyrusz w podróże przez historię i odkryj sekrety Troi. Słuchajcie, ogólnie na razie to są tylko same, wiecie, takie eventy, wydarzenia, które nas będą wprowadzać, ale przejdźmy może dalej, bo jest tam ciekawe parę informacji dotyczących właśnie nowych dowódców. W samej historii poznasz mnóstwo nowych mechanik. Panteon, wybierz greckie bóstwo, aby otrzymać jego błogosławieństwo. Wybrany przez siebie patron zapewni ci unikalne wzmocnienie i specjalne umiejętności. Drugie to mamy konie trojańskie. Po zajęciu przez twój obóz fortecy krzyżowców rozpocznie się budowa konia trojańskiego, a można je przydzielić sojuszom w twoim obozie. Konie trojańskie mogą przemieszczać się w dowolnym, dostępnym miejscu w Zaginionym Królestwie z wyjątkiem ołtarzu ciemności i zostanie przekształcony w fortecę konną z wyjątkiem krainy króla. Terytorium fortu konnego będzie liczone jako ważne terytorium sojuszu. Podczas budowy fortu konnego pełni on funkcję tymczasowego terytorium sojuszu. Członkowie koalicji mogą teleportować się na jej terytorium, ale ich miasta nie będą już chronione przed atakami. Czyli już jakby tak powiedzieć, tematy tutaj mamy troszeczkę wyjaśnione. Kurde, ciekawi mnie to, nie? Zagrałbym to, ale zobaczymy na jakie KVK w międzyczasie się przeniosę. Czy będę mógł to fajnie ugrać, nie? Arena olimpijska, w miarę postępów w kronikach, arena olimpijska będzie okresowo otwierana. W trakcie pojedynków możesz wybrać stronę, po której chcesz walczyć, wysyłać wojska na arenę. Twoje wysłane wojska będą kontrolowane przez komputer i będą automatycznie walczyć z innymi wojskami w pojedynkach 1 na 1. O, też coś ciekawe. Ale to coś nie będzie jak Holman Gang jest na Brytanii? Nie grałem w Brytanii, więc nie, ale to może coś takiego też będzie w tym KVK. Ekskluzywne artefakty. W miarę postępów w kronikach odblokujesz ekskluzywny artefakt Achillesa i Hektora. Po wyposażeniu efekty ich umiejętności będą miały zastosowane do wszystkich typów jednostek. Okej, czyli to co Achilles i Hektor mają, będziemy dostawać dodatkowo na swoje marsze. Super. Dwóch nowych legendarnych dowódców, Achilles i Hektor, pojawi się wraz z kluczowym wątkiem fabularnym. Na początku Zaginionego Królestwa w pieśni Troi. Dostępne będą następujące wydarzenia. Skarby Troi, otwieramy skrzynkę, aby zrekrutować Hektora. Syn Pelusa, kup pakiety, aby odblokować nagrody i zrekrutować. Ogólnie to będzie prawdopodobnie tak jak było z Ragnarem, więc ja tam polecam z 2-3 pakiety, chyba te pierwsze kupić i potem mieć już na to naprawdę w 4 tempo, potem to już będzie scam. To będzie podobnie jak Ragnar, nie? Więc nie chcę mi się wierzyć, że to inaczej zrobią, ale to będzie podobnie jak Ragnar. Więc no, wiecie, tutaj warto to przeanalizować, nie? Jeżeli chodzi o to. Poczekajcie, bo tutaj patrzę na tym. Tak. Syn of Pelos. No. To wydarzenia będą dostępne tylko w królestwach, które mają co najmniej 20 dni. Szczególne zasady nagrody mogą się różnić w zależności od sezonu. Od razu mówię, że nie wiem jacy są dowódcy, czy to będzie piechota, kawaleria, czy łuki. Powiem wam szczerze, że ta cywilizacja nowa miała wychodzić pod inżynierów, nie? I ja nie wiem, co oni teraz wypuszczą, nie? Czy to będzie jakiś leadership dowódca, czy wypuszczą jakąś kawalerię, nie wiem, Achilles na koniu? Nie wiem, kurde, jestem bardzo ciekaw, co będą dowódcy. Czy to będą dowódcy, czy nam metę zmienią, nie? Dobrze, że mam 2 koła tych główek, nie?
Kurde, znowu coś. Nie, teraz już wiem, że to nie będą KVK1 dowódcy. Raczej na 90% to będą dowódcy sokowi. Więc to jest też duży plus. Co tu mamy? Kolejny punkt, tak? Czekajcie, tutaj jesteśmy, żebyśmy szli z chronologią tego. Dobra, i nowe wydarzenia, czyli nowe eventy. Jesteśmy już tutaj przy tym drugim. 100 wersji niezliczone epickiej opowieści. Świętuj setną dużą aktualizację rok nowym wydarzeniem. Okej. Ciekawe co będzie. Nowe wydarzenia Bazar Oazy już wkrótce. Podczas tego wydarzenia możesz kupować zasoby za Climax lub sprzedawać je za klejnoty. Okej, a jak Climaxy będzie można zdobyć? Istnieje limit na liczbę zasobów, które możesz kupić, sprzedać w ciągu tygodnia. Ceny w bazarach oazy będą zależeć od bieżącego stanu, mogą się zmieniać w zależności od wydarzenia, ale ceny danych w momencie wydarzenia pozostaną niezmienne. Wkrótce rozpocznie się aktualizacja wydarzenia Fontanna Marzeń. Jezus, ledwo skończyliśmy rocznicę, a oni już wypuszczają nam nowy scam pieniężny, eventów. Trzeba mieć miliony monet, nie? Ja pierdykam. No dużo tego będzie, nie? Duża aktualizacja, no. Tylko czekaj, tylko teraz tak, podczas możesz kupować zasoby za klamyki. Możesz kupować zasoby za klamyki. Tylko jak mamy zdobyć te klejmyki? Climax. Jak mamy to zdobyć? Ej, halo? Lili, gdzie tu macie info? Nie ma. Nie wiem, będziemy, nie wiem, bić barbarzyńców forty i będziemy klejmyki zdobywać? No by było sensowne. Dobra. Pula nagród obejmuje jesienną transmisję z wielu bitew. Motyw profilu. Czy pula nagród obejmuje jesienną transmisję z wielu bitew? What the fuck? A, czyli pewnie będą dawać te nowe, czy będą to, co było te legendarne, te stare, motywy, co mówili w Amsterdamie, będą dawać do tego sklepu. Że będzie można je kupować pewnie. Wielu bitew, motywy profilu, motywy wojny, motywy interfejsu użytkownika, dekoracje, dymek czatu, motyw czatu oraz animowane emotikony. Kup pakiet tkacza snów, aby otrzymać monetę snów. Ledwo wtedy pewnie koniec października znowu. Czy dobrze Agus mówiła, że końcem października będą wychodzić, nie? Jeśli posiadasz stałą wersję kosmetyków, wszelkie zdobycze w limitowanej wersji są automatycznie zmienione na bilety snów. Zoptymalizowano niektóre elementy interfejsu użytkownika i wydarzenia. Okej. Dobra. Nowy kosmetyk, transmisja z wielu bitew. Po wyposażeniu transmisji z wielu bitew nad twoimi działami pojawi się komunikat, gdy zadarzają określoną liczbę poważnych ran. Zabijają wrogów bez powrotu do twojego miasta. Gdy oddział osiągnie najwyższą ocenę bojową, komunikat będzie wyświetlany za każdym razem, gdy pokona wroga. Okej, tylko pytanie, jak to będzie wyświetlane, jaki to będzie spam, bo ej, kurde, mamy bal, będziemy się bić i tu nagle, wiesz, wywali jakieś miliardy informacji, nie będziemy widzieć nic w balu, nie? To jest... Kurde, no. Dobra, przyjmuję to na klatę, to jest... Dobra, na razie mi się podoba ta rzecz, zobaczymy jak to będzie w Openie, nie? Czy to nie będzie wywalać nie wiadomo co, nie? Piąte, nowa umiejętność króla, lista obserwowanych, czyli pewnie to będzie ten tytuł złodzieja, gdzie będziemy mogli rzucać, właśnie takim, żeby nie kradli MG. Gubernatorzy z listy obserwowanych nie będą mogli wejść do Zaginionego Królestwa, a król będzie mógł szybko zlokalizować swoje miasto w dowolnym momencie. Zmiany w Zaginionym Królestwie i sezonie podbojów optymalizacji domy Zaginionego Królestwa. Okej, czyli przechodzimy do czwartego punktu. Tutaj mamy wszystko wytłumaczone w tym trzecim, tak? Dobrze mówię? Poczekajcie, bo tu przelecieliśmy ten. Tu będziemy wchodzić, w trzeci będziemy wchodzić w optymalizację, tak, bo to dopiero potem rakich wydarzeń wchodzi później. Dev content i to co zaraz przegadamy, a to już mamy mniej więcej już wyjaśnione. Ogólnie fajnie, pierwsze dwa punkty mega różnica i widać, że coś się zaczyna dziać ciekawego, więc jeszcze bardziej to rozbudowali niż myślałem, mówię wam szczerze, naprawdę bardziej to rozbudowali niż myślałem wcześniej i wygląda to ok, nie? Wygląda to naprawdę ok. Myślałem, że nie, też aktualizacja będzie bieda wersja, ale na razie jest ok. No ale też przygotujecie się na spendowanie, jeżeli oczywiście chcecie tutaj niektóre nagrody zdobyć. Zmiany w Zaginionym Królestwie w sezonie podbojów, optymacja domy Zaginionego Królestwa.
Czyli tu mamy ten trzeci podpunkcik. Dodam funkcję listy bitew dla królestw z jedną domeną. Ta funkcja pozwoli królom wybrać gubernatorów, którzy będą uczestniczyć w Zaginionym Królestwie. Na początku rejestracji domyślnie aktywowana będzie tylko jedna domena. W zależności od limitu domen w królestwie król może aktywować i zarejestrować dodatkowe domeny. Domeny zostaną zablokowane po zakończeniu okresu rejestracji. No to akurat nie wiem, czy akurat na przykład takim kanale jak 3.2.9 nie byłoby dobrym rozwiązaniem, no ale to jest tylko moja taka sugestia. No to może akurat to się ta domena przydać, nie? Co tu mamy? Optymalizacja przednie krucjaty. Okej, no. Dobra, lecimy z tym drugim. Optymalizacja EV of Crusader? Tak, przepraszam. Optymalizacja EV of the Crusader. Czyli to, co mieliście w ostatnim czasie było tam zmieniane. Wiecie, z tymi barbarzyńcami, że albo robiliśmy barby, albo forty, albo za speed-upy tam wymienialiśmy, żeby jakby tak nabijać ten drugi poziom fortecy. To chyba o to chodzi. Ranki wydarzeń i nagrody ranki są teraz oparte na obozie, a nie na królestwie. Zmodyfikowano etap drugi, trzeci wydarzenie oraz usunięto fazą ogłoszeń. Etap drugi to teraz atak na obozowiska maruderów, a etap trzeci to szkolenie wojsk. A tu czekaj. Czekaj. To jest przed pre-KV. To jest chyba pre-KVK. Event of Crusader. Czekajcie. Czyli teraz pre-KVK będzie wyglądało trochę inaczej. Zawsze mieliśmy w trzecim stage'u mieliśmy forty. W pierwszym mieliśmy barby, a teraz będzie etap drugi i etap trzeci wydaje, że nie oraz usunięto fazę ogłoszeń. Etap drugi to teraz atak na obowiązka maruderów, a etap trzeci to szkolenie wojsk. Aha, czy będziemy mieli pierwszy będzie standardowo barbarzyńcy, drugi maruderzy, a trzeci dopiero będziemy pchać siłę. Tak to rozumiem. I to jest aktualizowane dla Nilu, Orlean i Storm, które to było? Optymalizacja Crusader Event. Poczekajcie, bo to będzie dla... Tak, Storm of Stratagems, okej, dobra. Już się tutaj zamartwiałem, że nie do końca wiem, okej. I mamy tutaj jeszcze czwartą, taką normalną aktualizację, czy no kolejną jakby aktualizację. Czwarty podpunkt po prostu aktualizacji. Kurde, ciekawie to wygląda. Aż da mi łapkę. Mają łapkę. Aktualizacja muzeum. Dodano eksponaty Archimedesa i Marii do muzeum. Optymalizacja ceremonii karów. Ale to już widzieliśmy, że Archimedesa i Marii dodali. Chyba, że Maja? Nie, mieli ich dodać. Dobra, przepraszam, mieli ich dodać. Optymalizacja ceremonii Karuak. Zmniejszono maksymalny poziom działów Karuak z 50 do 30. To wiemy, to było w Amsterdamie, o tym rozmawialiśmy, że tak będzie. Na poziomach wszystkich, poziomach trudności z wyjątkiem początkującego, czyli początkujący robił na 50, resztę robił na 30. Łącznie nagrody za ukończenie wszystkich etapów zostaną niezmienione. Czyli jeżeli masz zrobione Karuaka do fulla, no to będziesz leciał 30, czyli zrobić te wszystkie 4 etapy, ale na przykład jeżeli są nowe konta, czyli tam te małe, no to one najpierw będą musiały i te będą miały pierwsze styczność z Karuakiem, no to pierwszy stage będą musiały zrobić w 50 pozycjach, a potem będą robić po 30. Tak to rozumuję. Łącznie nagrody za ukończenie wszystkich etapów są niezmienione, zwiększono liczbę punktów akcji wymagających do przywołania oddziałów Karuaku. Czyli to jest moim zdaniem na minus, bo już dość tymi AP się tam pchało, żeby tego było. Ale dobra, niech będzie im. Zmniejszyli tego, nie będziemy tego zbijać. Zoptymalizowane miejsca pojawienia się oddziałów Karuak podczas ciągłych wyzwań. Okej. Czy może będą gdzieś blisko? Zoptymalizowane doświadczenie związane z zdobywaniem skrawków pergaminu podczas pierwszego etapu wydarzenia Wigilia Krucjaty. Okej. Doświadczenie związane z zdobywaniem skrawków pergaminu podczas pierwszego etapu Wigilia Krucjaty. Czyli co? Czy poczekajcie, bo to jest ważne tutaj. Czyli jeżeli zoptymalizowano doświadczenie związane z wydarzeniem skrawków pergaminu pierwszego etapu, to co, w pre-KVK pierwszy stage będzie się opłacało bardziej robić? Ja to tak rozumiem? No, dajcie znać w komentarzach, bo te aktualizacje dotyczące fortów, znaczy ogólnie pre-KVK mi się zdaje, że wyglądają nieźle. Jeżeli to chodzi o to, bo Aim on the Crusade to chyba było to, pre-KVK. Pierwszy, drugi, trzeci etap, nie? To nie jest etap fortecy, tak na początku wam mówiłem na tym, to na bank nie jest chyba to.
No, Forteca miała totalnie inne rzeczy tam rozbite, nie? Przecież że się wymieniało główki. No, to jest coś tutaj to jest związane z PKVK, więc jeżeli zoptymalizowano pergaminy i będzie się je opłacało cisnąć i wpalić AP w to, no to dobrze ja AP save'owałem, bo ja zawsze lubiłem robić tych maruderów, nie? W pierwszych dniach, nie? Jeżeli zrobili z tym jakąś zmianę, no to powiem wam, że dużo się dzieje. Moim zdaniem fajna aktualizacja, nie? Fajna aktualizacja. Pytanie teraz, kim będzie Achilles i Hektor? Jacy to będą dowódcy? Muszą być te dowódcy SOK. Kurde, no muszą być. Nie chce mi się wierzyć, że to nie będą dowódcy SOK-u, nie? No, zaczyna być ciekawie, naprawdę. Ten bazar mnie też interesuje, nie? No, już dla was klecę tu filmiki. Wrzucamy w neta. Niech się dzieje. Ale naprawdę, fajna aktualizacja. Myślałem, że będzie gorzej. Po Amsterdamie naprawdę myślałem, że nie będzie jakichś tam dużych zmian, nie? To co? Do zobaczenia. Hejo.